Wokół nas jest wszechświat, który, jak wiemy, rządzi się pewnymi fundamentalnymi stałymi. Ale zastanówmy się przez chwilę. Co, jeśli te wszystkie liczby nie są tak do końca przypadkowe? Co, jeśli są one tak naprawdę częścią jakiegoś głębszego, ukrytego kodu? No właśnie, to jest pytanie, któremu dzisiaj postaramy się przyjrzeć. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Absolutnie cała architektura naszej rzeczywistości, mówię tu o wszystkim od siły grawitacji po masę jednego malutkiego elektronu, to wszystko nie jest wynikiem jakiegoś kosmicznego rzutu kostką. A co, jeśli jest to wynik precyzyjnego projektu? No dobrze, a teraz idźmy o krok dalej. Wyobraźmy sobie model, który nie tylko te wartości jakoś tam opisuje, ale przewiduje je. I to z dokładnością, która dosłownie przekracza nasze najprecyzyjniejsze pomiary. I nie, to nie jest żadne science fiction. Mówimy tutaj o twardych dowodach, które są punktem wyjścia dla, no cóż, naprawdę rewolucyjnej hipotezy. No dobrze, więc od czego to się wszystko zaczyna? Zaczyna się od twardych, empirycznych dowodów, bo to właśnie one sprawiają, że cała ta idea to coś więcej niż tylko, wiecie, filozoficzne gdybanie. Okej, więc mamy model. Nazywa się on USC, czyli Uniwersalny Kod Strukturalny. I postawiono przed nim, można powiedzieć, ostateczny test. Musiał dokonać tzw. ślepych predykcji. A co to znaczy? To znaczy, że musiał obliczyć wartości fundamentalnych stałych, zanim ktokolwiek poznał ich ostateczne eksperymentalne wartości. To trochę jak przewidywanie wyników, zanim jeszcze gra się zaczęła. A teraz spójrzmy na wyniki, bo szczerze mówiąc są po prostu zdumiewające. Dosłownie każda z 4 predykcji, mówimy tu o stałej grawitacji i masach cząstek, nie tylko przeszła test, w metrologii to już jest ogromny sukces, bo oznacza, że zmieściła się w bardzo, bardzo ścisłych ramach statystycznych. Ale ten model zrobił coś więcej. Okazało się, że dokładność tych przewidywań jest wyższa niż dokładność oficjalnych wartości referencyjnych. To jest coś naprawdę fundamentalnego. Sami autorzy pracy, na której się opieramy, nazywają to wprost. Uważają, że jest to pierwsze tak mocne potwierdzenie, że we wszechświecie może istnieć jakaś głębsza, ukryta warstwa relacji. Warstwa, którą da się opisać matematycznie i, co ważniejsze, wykorzystać do robienia niesamowicie precyzyjnych przewidywań. I tu naturalnie pojawia się pytanie, prawda? Jakim cudem jakikolwiek model może być aż tak niewiarygodnie precyzyjny? No cóż, odpowiedź na to pytanie zmusza nas do wyjścia daleko poza ramy standardowej fizyki. Okej, więc żeby w ogóle spróbować wyjaśnić ten niesamowity sukces, musimy wejść na, dość radykalne terytorium. Mówimy o hipotezie, która każe nam kompletnie zrewidować to, jak postrzegamy samą rzeczywistość. I ta radykalna propozycja ma swoją nazwę. Jest to hipoteza HJM, nazwana tak oczywiście w pracy, którą tutaj analizujemy. To jest, powiedzmy, próba zbudowania zupełnie nowego, spójnego modelu, który tłumaczy, skąd do licha bierze się ta cała niewiarygodna precyzja. No dobrze, więc o co w tym wszystkim chodzi? W skrócie, a co jeśli to informacja jest tym najbardziej fundamentalnym budulcem wszechświata? Co jeśli wszystko to, co postrzegamy jako materię, energię, prawa fizyki, to tak naprawdę tylko projekcja jakiejś głębszej, czysto informacyjnej warstwy? I co jest tutaj absolutnie kluczowe, to, że nie mówimy o jakiejś czystej filozofii, o takim sobie gdybaniu. Nie. Hipoteza HJM od samego początku jest skonstruowana tak, żeby dało się ją przetestować. Absolutnie każde jej założenie musi prowadzić do jakichś mierzalnych konsekwencji, do konkretnych przewidywań, które można w laboratorium zweryfikować albo po prostu obalić. Chyba najlepsza analogia, jaka przychodzi do głowy, to gra wideo. Pomyślmy o tym. Na ekranie widzimy postacie, budynki, cały ten świat, który ma swoją fizykę. Ale co jest pod spodem? Pod spodem jest tylko kod. Czysta informacja, która to wszystko definiuje. Hipoteza HJM w zasadzie sugeruje, że nasza rzeczywistość może działać, no właśnie, na bardzo podobnej zasadzie. Dobrze, to zobaczmy, jak ta cała koncepcja jest właściwie zbudowana. Bo trzeba wiedzieć, że HJM to nie jest jakiś jeden luźny pomysł. To jest cała, spójna i logiczna struktura, która opiera się na kilku fundamentalnych filarach. Cała hipoteza opiera się na 7 filarach. Razem tworzą one naprawdę spójny obraz. Mamy tu takie koncepcje jak na przykład hierarchia kodu, która opisuje, jak ta informacja jest zbudowana. Mamy rzeczywistość jako projekcję, o której już trochę mówiliśmy, a nawet cykliczne wszechświaty. Co ważne, każdy z tych filarów jest zaprojektowany tak, by prowadzić do konkretnych, testowalnych wniosków.
Żeby dać jakiś przykład, spójrzmy na chwilę na ten pierwszy filar. Proponuje on, że tak jak litery tworzą słowa, a słowa zdania, tak samo istnieją takie fundamentalne cegiełki informacji. Autorzy nazywają je kubitonami, poletami itd. I te cegiełki łączą się w coraz bardziej złożone struktury, a ich ostateczną projekcją w naszym świecie są właśnie cząstki i siły, które znamy. To jest w zasadzie próba stworzenia zupełnie nowego języka do opisu rzeczywistości. Dobrze, a teraz schodzimy z poziomu abstrakcyjnej teorii z powrotem na Ziemię, do konkretnego, namacalnego eksperymentu. A stawka tego eksperymentu jest, najwyższa z możliwych. I to jest naprawdę ważny moment, bo musimy zrozumieć różnicę między hipotezą a teorią. Hipoteza, Hadżajem, nawet z tak mocnymi dowodami, to wciąż hipoteza. Żeby stała się pełnoprawną teorią naukową, musi zrobić ten decydujący krok. Musi przewidzieć coś zupełnie nowego, coś nieznanego i pozwolić, by eksperyment to potwierdził albo obalił. I to jest sam fundament metody naukowej – fałszywskowalność. Prawdziwa, solidna hipoteza musi zaryzykować. Musi wyjść na arenę i powiedzieć głośno: przewiduję, że znajdziecie dokładnie to i to. A jeśli eksperyment tego nie potwierdzi, hipoteza po prostu upada. Koniec tematu. I wiecie co? Dokładnie to zrobiła hipoteza HDM. Można powiedzieć, że postawiła wszystko na jedną kartę. Przedstawiła konkretną, ślepą predykcję dotyczącą zupełnie nowego zjawiska, które ma zostać zmierzone w CERN. Mówiąc prościej, chodzi o parametr rezonansowy. To taka specyficzna energia, przy której powinny pojawić się jakieś nowe, nieodkryte dotąd cząstki albo interakcje. Stawka jest po prostu ogromna. A zasady tej gry są, powiedzmy to sobie szczerze, niezwykle surowe. Model został zamrożony, nie można w nim już nic zmieniać. Jego przewidywanie musi idealnie pasować do danych z eksperymentu, oczywiście w ramach określonego marginesu błędu. I co najważniejsze, nie ma absolutnie żadnego miejsca na poprawki po fakcie. To jest prosty, brutalny test. Albo zaliczono, albo nie zaliczono. Więc wstrzymajmy na chwilę oddech i zastanówmy się, co jeśli ten test w CERN się powiedzie? Jakie tak naprawdę będą tego wszystkiego implikacje? Podsumujmy więc, co mamy do tej pory. Mamy twardą, empiryczną kotwicę, czyli te niesamowite predykcje modelu USC. Mamy odważny skok koncepcyjny, czyli samą hipotezę HUCM. Mamy logiczny, spójny schemat, te 7 filarów. I wreszcie mamy ostateczny test w CERN, który, zadecyduje o dalszym losie tego wszystkiego. Bo jeśli ten test w CERN się powiedzie, to będzie to moment absolutnie historyczny. Dlaczego? Bo po raz pierwszy w historii mielibyśmy dowody z 2 kompletnie różnych dziedzin nauki. Z jednej strony z superprecyzyjnych pomiarów, a z drugiej z fizyki cząstek elementarnych i oba te dowody wskazywałyby na to samo. Że pod tym całym pozornym chaosem nasz wszechświat jest tak naprawdę rządzony przez głęboki, fundamentalny kod informacyjny. I to wszystko pozostawia nas z jednym, ostatnim, ale za to niezwykle prowokującym do myślenia pytaniem. Skoro kod jest tym, co fundamentalne, a cały świat fizyczny jest tylko jego projekcją, to co to tak naprawdę mówi o naturze tego, co na co dzień nazywamy rzeczywistością?